W tym odcinku chcę Wam pokazać, ile jest warta nasza kolekcja najrzadszych kart i wszystkie te karty wrzuciłem do tego segregatora, podzieliłem na kategorie i razem z Wami policzymy, ile dokładnie warty jest ten segregator. Kosztuje dwa pierścionki, chyba nie widzicie, ale to są dwa A pierścionki. nim zaczniemy, dam Wam jeszcze 10 kodów do gry Pokémon Live i zaczniemy liczyć, ile jest warty ten segregator. A to jest mój boosterek i tutaj są kodziki. Proszę bardzo, kodziki dla tych, którzy grają w Pokémon Live. Na pierwszy ogień lecą karty promocyjne z Black Star Promo oraz takie półpromki, które były dodawane do jakichś blistrów. No i tutaj mamy kopertę. W kopercie jest kwota, ile warte są te karty. Te karty warte są, zaglądamy, jest to kwota 364 zł, natomiast ja wyceniam to na kwotę 500 zł. Kwota 364 zł jest to średnia cena z Card Market, natomiast moje karty są w dobrym stanie, dlatego uważam, że są więcej warte niż 364 zł. I tu jest ta kwota, średnia kwota z Card Market, także odkładamy to na kupeczkę. A my idziemy teraz dalej. No i tutaj tak naprawdę karty, na które warto zwrócić uwagę, są to karty z takimi stempelkami, na przykład tak jak tutaj karta z Paradox Rift, Scarlet and Violet. Co tutaj jeszcze jest z tych stempelków? Astral Radiance, Scarlet and Violet, Havlucha. I przechodzimy teraz do kart świątecznych ze stempelkami. Tutaj z Holiday Calendar i ta seria kart jest wyceniona na 72 zł. Są to średnie ceny. Ja wyceniam to na 100, także 100 tutaj mamy. 100 leci na boczek. No i tutaj tak naprawdę nie ma jakichś, nie wiem, no kart, które są warte uwagi, żeby tam coś pokazać, ile ona kosztuje. Teraz przechodzimy do kart Shiny. Karty Shiny są ciekawe i zobaczmy, ile warte są moje karty Shiny. Jest to 315 zł, ale ja wyceniam te karty na 500 zł. A dlatego, że tutaj jest kilka fajnych kart. Mamy tutaj kwotę 500 zł, 315 zł. Oczywiście tam 5 zł może nie być, po prostu tych klepaków już tutaj nie dorzucałem. No i na uwagę z tych kart Shiny, no to mamy tutaj dwie karty ciekawe i są to takie właśnie mystery karty. I zobaczmy pierwszą mystery kartę. Tak, jest to Charizard EX i zobaczmy, ile on kosztuje. Charizard EX wyceniany jest na 40 zł, jest to taka średnia cena z Card Market. Także mamy Charizarda za 40 zł. Mamy jeszcze jedną kartę ukrytą. I jest to karta, również karta Charizarda z Pokémon Go, wyceniana też na 40 zł. I są to te dwie karty z kart Shiny warte uwagi, ponieważ są najwięcej warte. Przechodzimy dalej. No tu jeszcze mamy też karty Radiant, bo karta Radiant też jest taką kartą Shiny, powiedzmy. Także mam wszystkie też Radianty. Dobra, i teraz przechodzimy do kart V. No i karty V kosztują, no wycenione, średnia cena z Card Marketu 543 zł, natomiast ja wyceniam swoje karty V na kwotę 700 zł. 700 zł, proszę bardzo, mamy 700 zł, odkładamy ją do banku, czy do puli tutaj. I mamy pierwszą kartę, na którą warto zwrócić uwagę w naszej kolekcji. Jest to karta Charizarda V, która była dorzucona jako promka w 2023 roku do UPC z Charizardem i ta karta kosztuje 80 zł. Lecimy dalej, tutaj no dużo jest tych kart V, ale następną kartą, na którą warto zwrócić uwagę jest karta Shadow Rider Calyrex V i
ta karta wyceniana jest na 40 zł. Lecimy dalej. Oczywiście Galarian Articuno też jest bardzo piękną kartą. No i tu mamy dwie karty Mystery i zobaczmy, co to jest za karta. I mamy tutaj Galarian Moltres V i ta karta jest warta 70 zł. Lecimy dalej. Mamy Zamazenta V. Zamazenta V również wyceniana jest na 70 zł. I to tyle, jeśli chodzi o karty V. Tu mamy oczywiście karty V-Union i GX-y. Kwota kilkadziesiąt złotych, więc nie ma sensu zawracać sobie tym głowy. Oczywiście warto uwagę zwrócić na Oricorio GX, która jest kartą taką bardzo ładną, rainbowową. No i lecimy do kart VMAX-owych. Karty VMAX-owe ja wyceniłem z kart marketu średnio na 711 zł, ale ja wyceniam te karty V na 1000 zł. Proszę bardzo, tysiaczek ląduje do... A i żeby udowodnić, że to nie są fałszywki, to proszę bardzo, są to prawdziwe pieniądze. Pieniążki lecą do banku i odkrywamy pierwszą kartę Mystery. Jest to Charizard VMAX. Jest to karta, która też była dodana do UPC z Charizardem 2023 rok. I uwaga, cena tej karty 100 zł. Lecimy dalej. Mamy również kartę Charizarda VMAX i ta karta to jest chyba najdroższa karta Shiny w dodatku, z tego co się nie mylę, Shining Fates? Tak, Shining Fates. I ta karta warta jest 600 zł. Jest to jedna z najdroższych kart w naszej kolekcji. Także mam dwie bardzo piękne karty Charizarda. Przechodzimy do kart V-Star. I karty V-Star wyceniam na 419 zł, ale sam daję kwotę 600 zł, ponieważ uważam, że te karty tyle są warte dla mnie. I mamy tutaj 600 zł. Odkładamy do puli i sprawdzamy, jaka karta kryje się tutaj. I to jest też Charizard V-Star, karta promocyjna. Ona była również dodana jako promka do UPC z Charizardem 2023 i kwota 150 zł. Także ta karta jest jedną z fajniejszych z V-Star, jakie mam. Oczywiście tutaj też jeszcze jest kilka kart V-Starowych i przechodzimy do kart do Pokeboli i Master Boli oraz oczywiście do kart typu Price. I to wyceniam na kwotę 203 zł, natomiast ja osobiście daję powiedzmy 250, no bo mówię, moje karty są po prostu w bardzo dobrym stanie. Proszę bardzo, 200 i karta, która zasługuje na uwagę, jest to Suicune Master Ball, który nam trafił się właśnie w Prismatic Evolution. Oczywiście mamy jeszcze Applina w Master Ballu, ale ta karta jest po prostu tania, więc nie ma sensu zawracać sobie tą kartą głowy. Mamy jeszcze oczywiście karty trenerskie. Ace Peki to jest koszt kilkudziesięciu złotych, więc nie ma sensu o tym w ogóle mówić. I oczywiście mamy karty trenerskie, full arty, różnego rodzaju karty sekretne z trenerami i te karty wyceniam na 452 zł, natomiast warte są dla mnie 600 zł. Proszę bardzo, 6 stówek ląduje tutaj i pierwszą kartą, która warta jest uwagi, jest to Erika's Invitation i jej cena to 100 zł. Następnie mamy Giovanni's Charisma, jej cena to 120 zł. I to chyba wszystko, jeśli chodzi o karty trenerskie, na które warto zwrócić uwagę. I przechodzimy do kart EX. Karty EX wyceniam na 1541 zł zgodnie ze średnimi cenami z kart marketu. Natomiast ja
te karty swoje wyceniam na 2000 zł i tutaj ląduje 1500, proszę bardzo, wszystkie pieniążki prawdziwe, nie to co mówi Milena. Kasiorka ląduje na kubkę i lecimy, zobaczmy jaka tutaj karta warta uwagi jest to Chiyu EX i ta karta jest warta 120 zł. Następnie mamy karty wodne i zobaczmy co kryje się tutaj. Ja już nawet nie pamiętam co tutaj się kryje. Garchomp EX i cena Garchompa to 120 zł. Lecimy dalej. Mamy tutaj dwie karty ukryte i zobaczmy co tutaj jest. Greninja EX warta 120 zł. Następną kartą jest karta Kingdra EX, też 120 zł. Lecimy dalej. Sprawdzamy co tu się kryje. Mamy Gardevoir, jej cena to 240 zł. Następnie mamy kartę Mew i karta Mew jest kartą promocyjną, która była dostarczona do UPC z Mew w 2020 chyba 2024 roku, tak mi się wydaje, i cena tej karty 160 zł. Tutaj nic nie ma ciekawego, tutaj nic nie ma. Oczywiście Charizard EX promka, ale niestety jej cena nie przekracza chyba nawet tam 40 zł, więc nie ma sensu zawracać sobie tym głowy. Przechodzimy dalej. Mamy już karty neutralne, czyli gwiazdki. No i tutaj będzie karta jedna w tych kartach neutralnych i jest to Pidgeot EX i koszt tej karty 70 zł. Następną kategorią są full arty i te karty też swoje kosztują. Cena 1543 zł. Ja wyceniam to na 2000. Proszę bardzo, odkładamy do kubki Force i sprawdzamy co tu się znajduje. I mamy Heracrossa, Heracross 80 zł. Następną kartą Mystery jest Charmander z Mew ze 151 i 270 zł kosztuje ten Charmander. Następną kartą jest, co tutaj jest? Armarouge i Armarouge 50 zł. No i tu mamy jeszcze więcej kart, sprawdzamy co tu się kryje. Pikachu, karta promocyjna 50 zł. Następnie mamy Baxcalibura, też 50 zł. Następnie mamy Psyducka, 90 zł. I tu mamy kartę Omanite, też 50 zł. Dalej idziemy, mamy kolejne karty, które warto zobaczyć. Tu mamy Dusclopsa, który kosztuje około 70 zł. Następnie mamy kartę Cresselia, wartą 70 zł. Tutaj mamy Mismagusa, wartego 70 zł. A tutaj mamy kartę Mankidory, który kosztuje 50 zł. A tutaj mamy Paldea Taurosa, też wartego 50 zł. I tu jeszcze mamy dwie karty, na które warto zwrócić uwagę. Jest to Scizor, warty 45 zł. I kolejna karta to PJ, warty również 45 zł. I przechodzimy do ostatniej kategorii. I tutaj niestety zabrakło mi już po prostu gotówki, więc tutaj forsy już nie ma. Jest tylko sama kwota, jest to 400 zł. Natomiast ja wyceniam tą kolekcję złotych kart na 500 zł. I zobaczmy co tutaj się znajduje w tych naszych ukrytych kartach. Pierwszą kartą jest Terrapagos EX, który kosztuje 100. Ej, jak to odkrywać? Dobrze, to tu musisz Okej. wyciągać za żółty papierek. No. Jest ten smok. Miraidon EX, dobrze, smok 45 zł. Wybieram sobie teraz No, wyciągaj to, wyciągaj. chyba o to. Mamy Iron Crowna, tak, za 65 zł, czyli inaczej Viriziona z przyszłości. I tu mamy Iron
Bouldera i kwota 40 zł, natomiast on jest uszkodzony, ponieważ mamy dwie karty uszkodzone to jest z Temporal Forces, bo w Temporal Forces właśnie można było trafić uszkodzone karty, ale dla mnie są to karty kolekcjonerskie uszkodzone, ponieważ to też ma jakąś wartość. Dawaj, bo są fabrycznie uszkodzone. A tu mamy złotego Mew EX, który był dostarczony jako karta promocyjna do UPC z Mew. I on jest metalowy. Jest kartą metalową i niestety koszt tej karty to tylko 60 zł. Ale zgadnijcie, ile to kosztuje. To Także- jest dodatek do Pokemonów. Wróciła minuta i już koniec. Także to są wszystkie najrzadsze nasze karty, które zebrałem do tego segregatora. Oczywiście takich kart mamy więcej, bo mamy jeszcze base seta, za którego dałem 2500 zł, natomiast ja wyceniam ten album na 6000 zł. Najdroższą kartą w tym zestawie jest Charizard, to jest ta karta. Także mamy tutaj cały base secik. Oczywiście o base secie mówiłem w innym odcinku. W tym odcinku także zapraszam. Możecie sobie zobaczyć, jak te karty wyglądają. Tych kart rzadkich, słuchajcie, mamy więcej. Mamy jeszcze tutaj dwie karty zgradowane. Mamy tutaj jeszcze z ostatniego UPC z Terrapagosem karty. Mamy jeszcze takie karty promocyjne. Czy ta chyba wypadła z jakiegoś tam boosterka. No i takich kart jeszcze rzadkich mamy więcej, bo mamy jeszcze kilkanaście talii, w których znajdują się karty. Mamy jeszcze karty tutaj za mną, w tych wszystkich segregatorach, w pojemnikach. I wszystko to, plus boostery, jakieś nieotwarte zestawy, to cała nasza kolekcja warta jest około 40 000 złotych. Oczywiście to jest abstrakcja, bo to wszystko, słuchajcie, trudno tak naprawdę policzyć. To jest tylko cena umowna. Tyle warte, słuchajcie, są te karty. Sami widzicie, że gdyby ktoś chciał zapłacić mi tyle, to ja bym się i tak nie zgodził, ponieważ te karty są moje, to jest moje hobby. Te karty nie są na sprzedaż. To jest tylko abstrakcja. Oczywiście te pieniądze tutaj są fizycznie, ale abstrakcja to jest ta suma tych kart. Oczywiście mamy jeszcze karty z Pokémon TCG Classic, gdzie mamy takie piękne karty, reprinty też z base setu, to też swoje kosztuje i oczywiście na uwagę zasługuje, tu są karty wodne, ale na uwagę zasługuje właśnie też w tym klasiku karta Charizarda, który jest reprintem z base setu, także ta karta też swoje kosztuje. Teraz mógłbym w sumie wziąć tą kasę i pójść na zakupy i kupić więcej boksów, więcej boosterów. Nie, słuchajcie, to jest abstrakcja. Jak widzicie, człowiek wydaje całą masę forsy na swoje hobby i w skali roku naprawdę moglibyśmy nadpłacić bardzo dużo kredytu na mieszkanie, ale wydajemy forsę na nasze hobby. No i tym akcentem pozdrawiam, trzymajcie się. Nie wydawajcie kasy na Pokemony, odkładajcie forsę! Pozdrawiam.